14 marca 2024 roku. Dzień, w którym ponownie wyruszyliśmy na Sądecczyznę. Tym razem jednak wybraliśmy nieco inną trasę dojazdową. Zamiast jechać A4 aż do Brzeska, zjechaliśmy na Zakopiankę, przy której odbywamy nasz pierwszy, dłuższy postój tego dnia. Uściślając, ma on miejsce w oberży Wilczy Głód, w której jemy między innymi oscypki i kluski śląskie. Sądecczyzna, a właściwie Kotlina Łącka, słynie z tradycji sadowniczych sięgających XIII wieku. Jest to jeden z najważniejszych regionów sadowniczych w całej Polsce. Są sady, więc są też wytwory sadów, są też wytwórnie, chociażby soków. Takie jak tłocznia Maurera, którą dzisiaj odwiedziliśmy. Z Zabrzeża, w którym kupiliśmy soki, jedziemy do Starego Sącza. Kiedy byliśmy tutaj rok temu, nie pokazałem Wam odwiedzonej przez nas już wtedy kawiarni i cukierni sądeckiej, stąd widzicie ją teraz. Stary Sącz był naszym ostatnim przystankiem na drodze ku historycznym ziemiom państwa muszyńskiego. Do owego państwa bowiem poza Muszyną przynależało również niegdyś miastko, a od 1612 roku Tylicz. Wtedy to, po 200 latach popadania w ruinę, biskup Piotr Tylicki ponownie nadał miejscowości prawa miejskie, a także ufundował stojący do dzisiaj nieopodal rynku drewniany kościół świętego Piotra i Pawła. I choć od czasu dwudziestolecia międzywojennego Tylicz nie posiada praw miejskich, to ufundowany przez krakowskiego biskupa kościół do dzisiaj przypomina o miejskim rozdziale w jego historii. Obecnie drewnianemu kościołowi towarzyszy usytuowany naprzeciwko kościół parafialny, a od 2016 roku sanktuarium Matki Bożej Tylickiej. Położone na skraju Beskidu Sądeckiego, państwo muszyńskie przez wieki było regionem ważnym strategicznie, chociażby przebiegał tutaj szlak z Węgier. Dlatego lokowano tutaj zamki, w tym ten tutaj, w Muszynie, nad rzeką Poprad. Zamek wybudowany najpewniej w XV wieku po najeździe króla Węgier i Chorwacji Macieja Korwina. Owy najazd na Muszynę, który miał miejsce ściślej rzecz ujmując w 1474 roku, był jednym z przejawów walki o tron węgierski, jaka toczyła się między Jagiellonami a Maciejem Korwinem. Nie od dziś wiadomo o leczniczych właściwościach wód na terenie dawnego Klucza Muszyńskiego. Znajduje się tu wiele uzdrowisk, jednak nie każde może się pochwalić takim położeniem jak Żegiestów. Uzdrowisko znajduje się nad Popradem, a tak właściwie to w górach nad Popradem, który na tym odcinku stanowi granicę polsko-słowacką. A za mną znajduje się pijalnia zdrojowa Anna, do której prowadzi droga przez góry. Nazwa pijalni zdrojowej pochodzi od imienia żony odkrywcy źródeł mineralnych w Żegiestowie, Ignacego Medweckiego. Medwecki źródła mineralne odkrył przypadkowo w 1846 roku, kiedy poszukiwał on ród żelaza.
W ciągu pierwszych 10 lat od odkrycia powstał w Żegiestowie zakład zdrojowy, na początku składający się z kilku drewnianych budynków, które w 1877 roku zastąpił dom zdrojowy. Dom zdrojowy w pierwotnej formie przetrwał do lat 30. XX wieku, w których to podczas rozbudowy uzdrowiska o nowe wille powstał również zaprojektowany przez profesora Adolfa Szyszko-Bohusza modernistyczny nowy dom zdrojowy. Choć od międzywojnia nieco czasu minęło, to dzięki fotografiom widocznym wewnątrz pijalni możemy choć na chwilę cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak wyglądał Żegiestów-Zdrój w jego poprzedniej formie, zdominowany wtedy ponadto przez Łemków. Z Żegiestowa jedziemy do również położonej nad Popradem piwnicznej Zdroju. Zatrzymujemy się na tutejszym rynku, przy którym znajduje się restauracja Pod Kasztanami, w której próbujemy kwaśnicy i placka pasterskiego. Poza zamkiem w Muszynie także istotną rolę strategiczną pełnił zamek w Rytrze. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w Rytrze mamy góry, ale kiedy obrócimy się w tamtą stronę, mamy rzekę Poprad, a dalej teren wypłaszcza się, obniża się teren i zaczyna się Kotlina Sądecka. W związku z tym miejsce to pełniło funkcję strategiczną. Zamek został wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku, jednak kilka wieków później podupadł. Strategiczna rola zamku ryterskiego pokrywała się z tą zamku w Muszynie. Oba nadpopradzkie zamki strzegły bowiem szlaku handlowego z Polski na Węgry, a z drugiej strony stanowiły część polskich fortyfikacji granicznych. Nasz pobyt na Sądecczyźnie kończymy w karczmie łemkowskiej w Krynicy Zdroju, w której jemy zupę rydzową z łazankami, kiszone łemkowskie pomidory, gulasz wieprzowy z kluskami śląskimi oraz łemkowski rarytas.